Ekoschematy są jednym z instrumentów stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, mających na celu promowanie zrównoważonego gospodarowania i ochrony środowiska naturalnego. Ekoschematy to płatności przyznawane rolnikom za stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska i klimatu, które wykraczają poza standardowe wymagania. Najkrócej rzecz ujmując, ekoschematy to zbiór technik rolnych, których stosowanie pozwoli otrzymać dodatkowe fundusze. Celem każdej z wyszczególnionych w rozporządzeniu praktyk jest działanie z korzyścią dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Zróżnicowane wyzwania pogodowe wymuszać będą na producentach rolnych coraz bardziej czujne podejście do agrotechniki. Liczyć się będzie świadomy wybór specjalistycznych kombinacji narzędzi do uprawy gleby. W szczególności ma być to uprawa konserwująca bezorkowa. W kontekście coraz bardziej dotkliwych zmian klimatycznych, warunkowość i z drugiej strony możliwa pomoc ekonomiczna na realizację wyżej wymienionych celów zmusi większość rolników do zmian. Poszukiwane będą optymalne w warunkach konkretnego gospodarstwa rolnego sposoby rozwiązania dylematów techniczno-organizacyjnych związanych z uproszczonymi systemami uprawy roli. Ekoschematy to szansa na otrzymanie zwiększonego dofinansowania dla rolników, ale też zachęta do tego, aby przemyśleć swoje obecne podejście do rolnictwa. Wprowadzane zmiany mogą poskutkować przyznaniem wcześniej wspomnianych dopłat, jak również zwiększoną wydajnością prowadzonych działań. Warto w tym celu przeprowadzić analizę próbek gleby, które dają odpowiedzi na wiele istotnych pytań dotyczących jej jakości i będą wyznacznikiem konkretnych działań uprawowych. Uproszczona uprawa roli oznacza dzisiaj minimalną ingerencję w wierzchnią warstwę roli, uprawa możliwie płytka, dobre wymieszanie resztek pożniwnych z równoczesnym i równomiernym ich rozmieszczeniem we wzruszonej warstwie oraz na powierzchni, zmniejszenie parowania nawet za cenę pozostawienia mulczu na powierzchni, zapewnienie jak najlepszych warunków do kiełkowania nasion roślin uprawnych. Celem tych praktyk jest to, aby zastąpić tradycyjny, płużny system uprawy roli, który poprzez dużą głębokość i intensywność spróchniania przyspiesza proces mineralizacji próchnicy. Dlatego poleca się zabiegi uprawowe, które wspierają naturalne procesy biologiczne w ziemi. Aby otrzymać wsparcie za stosowanie tej praktyki, zabiegi uprawowe wykonuje się bez stosowania pługa i odwracania gleby, a resztki pożniwne w całości pozostawia na polu. Uprawa bezorkowa to system uprawy roli, w którym eliminuje się orkę, czyli głębokie przekopywanie gleby, jako zabieg uprawowy. Zamiast tego ziemia jest tylko płytko obrabiana. Bezpłużny system uprawy polega na spróchnianiu i mieszaniu wierzchniej warstwy gleby bez konieczności jej odwracania. W tym celu w Rolmako stworzyliśmy całą linię kultywatorów do bezorkowej uprawy gleby U436, gamę bron talerzowych, zwłaszcza modele U693, 652 i 671, pługi lutowe U624, brony mulczowe Spring Expert oraz inne narzędzia do zarządzania resztkami pożniwnymi. Najważniejszym plusem, na który należy zwrócić uwagę, jest zwiększenie porowatości i poprawienie struktury gleby. Ma to szczególne znaczenie w czasach, w których obserwujemy coraz mniejszą średnią sumę opadów w sezonie wegetacyjnym, ponieważ większa porowatość oraz lepsza struktura ma bezpośredni wpływ na zatrzymanie wody i zwiększenie zawartości substancji organicznej w wierzchniej warstwie ziemi. Najpopularniejszy schemat – rolnictwo węglowe. Jest to praktyka rolnicza, która pomaga w sekwestracji węgla, czyli wiązaniu dwutlenku węgla CO2 w glebie, co przyczynia się do zmniejszenia stężenia tego gazu cieplarnianego w atmosferze. Uproszczenia w uprawie roli są bardzo potrzebne, lecz jednocześnie są powrotem do pierwotnego oddziaływania na ziemię w sposób mało aktywny. System bezorkowej uprawy gleby niesie ze sobą wiele korzyści finansowych i organizacyjnych. Oto 3 kluczowe elementy i praktyki rolnictwa mające na celu sekwestrację węgla. Zarządzanie resztkami roślinnymi, pozostawienie resztek roślinnych na polu i ich włączanie do gleby pomaga zwiększyć zawartość materii organicznej w ziemi i wiązać węgiel. Uprawa bezorkowa i minimalna. Te praktyki zmniejszają zakłócenia gleby, co pomaga w zachowaniu w niej węgla organicznego. Właściwy płodozmian, różnorodność roślin i zmiana upraw w cyklu rolniczym może zwiększyć zdrowie gleby i sekwestrację węgla. Wprowadzenie międzyplonów w ramach ekoschematów odnosi się do praktyk rolniczych, które promują zrównoważoną produkcję i lepszą ochronę środowiska. Korzenie międzyplonów pomagają w penetrowaniu gleby, co ułatwia dostęp tlenu i wody dla kolejnych upraw. Uprawy międzyplonowe tworzą osłonę przed erozją wodną i wietrzną, chroniąc glebę przed wymywaniem i osuszaniem. Uprawa różnych gatunków międzyplonów może przyciągać różne gatunki organizmów glebowych, co wpływa na zwiększenie bioróżnorodności.
Międzyplony konkurują z chwastami o dostęp do światła, wody i składników odżywczych, co ogranicza ich wzrost. Po skoszeniu i zaoraniu międzyplonów pozostające resztki roślinne dodają materii organicznej do gleby. Poprzez zwiększenie poziomu materii organicznej międzyplony mogą pomóc w sekwestracji węgla, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Stosowanie międzyplonów w ramach ekoschematów jest więc nie tylko korzystne dla środowiska, ale także może przynieść korzyści ekonomiczne dla rolników. W związku z tym wiele krajów zachęca do wdrażania tej praktyki w ramach swoich strategii rolniczych. Przypomnijmy, że wymogiem dla praktyki uproszczone systemy uprawy w ramach ekoschematów jest prowadzenie na gruntach ornych uprawy roślin w formie konserwującej bezorkowej lub pasowej strip-till poprzez wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od systemu płużnego w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych lub pozostawienie na polu po zbiorze uprawy głównej całości resztek pożniwnych w formie mulczu. Podsumowując, ekoschematy to ciekawa propozycja, której z uwagą powinien przyjrzeć się każdy świadomy rolnik. Nawet jeśli promowane działania w tym momencie wydają się zbyt progresywne, to warto pamiętać, że świat idzie naprzód, a wraz z nim zmienia się rolnictwo. Pewne zmiany tak czy inaczej trzeba będzie wprowadzić. A skoro tak, to lepiej wcześniej niż później i korzystając przy tym z oferowanego dofinansowania. Maszyny Rolmako wykorzystywane zgodnie z założeniami wspólnej polityki rolnej pozwolą osiągać wysokie, stabilne i jakościowe plony oraz poprawią efektywność ekonomiczną gospodarstw naszych klientów. Więcej informacji na temat ekoschematów znajdziesz na naszej stronie internetowej rolmako.pl. Jeśli dowiedziałeś się z tego filmu czegoś nowego, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że treści, które dla Was tworzymy, są przydatne i będziemy tworzyć ich dla Was jeszcze więcej. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.